Cześć, witajcie ponownie. Dziś na tapetę chciałbym wziąć temat, który śledzę od pierwszych zapowiedzi. W zeszłą sobotę pojawił się rozbudowany materiał przedstawiający sceny z nadchodzącej adaptacji The Last of Us, przygotowanej przez HBO, i nie byłbym sobą, gdybym nie poddał tego analizie. Ja jestem Adam i zapraszam Was na kolejny odcinek. Do tej pory doczekaliśmy się 3 krótkich zapowiedzi serialu, które zawierają jednak całkiem sporo urywków scen. Pozwoli nam to doszukać się kilku ciekawostek na temat adaptacji oraz kierunku rozwoju fabuły, jaki obrali twórcy. Jako weteran serii pomyślałem, że warto byłoby posortować dostępny materiał i skleić go w chronologiczną całość, zgodną z osią czasu znaną z pierwowzoru. Zdecydowanie pomoże to w rozszyfrowaniu niektórych ujęć. W tym miejscu chciałbym przestrzec Was jednak, że niniejszy film będzie najeżony spoilerami, więc jeśli nie chcecie psuć sobie zabawy, gorąco zachęcam, abyście nie oglądali dalej tego materiału. Jeszcze jedna uwaga. Na sam koniec zostawiłem omówienie scen, które nie znalazły się w oryginalnej grze i stanowią ciekawe rozszerzenie znanej historii, zasługując tym samym na omówienie w osobnym akapicie. No to lecimy. Prolog. Pierwsze ujęcia prezentują kulminacyjny moment wybuchu epidemii grzybiczej infekcji mózgu, tutaj zwanej Cordyceps Brain Infection, w skrócie CBI. Poznamy tutaj Joela, jego córkę Sarę oraz brata Tomiego w desperackiej próbie ucieczki z ogarniętego chaosem rodzinnego miasta bohaterów, Austin w Teksasie. Jeśli porównamy sobie sceny z gry i te udostępnione w trailerach, łatwo dostrzeżemy podobieństwa. Jak widać, niemal każde ujęcie czerpało garściami z materiału źródłowego, począwszy od jazdy samochodem, przez przedzieranie się wśród tłumów panikujących ludzi w akompaniamencie wybuchujących pojazdów, aż po unikanie zainfekowanych. Cieszy, że dynamika, efektowność oraz ogólne poczucie chaosu zdają się być wiernie oddane w adaptacji. Wydarzenia z DLC Left Behind. Wydane jako osobny dodatek, rozszerzenie pod tytułem Left Behind było w istocie krótkim prequelem podstawowej wersji gry. Opowiadało ono o wydarzeniach umiejscowionych mniej więcej 20 lat po prologu i 3 tygodnie przed główną osią czasu opowieści. Poznaliśmy tam oprócz Ellie jej najbliższą przyjaciółkę Riley w trakcie myszkowania po opuszczonym centrum handlowym. Ta krótka przygoda była dość istotna względem właściwej fabuły, dlatego cieszy fakt, że twórcy serialu postanowili zawrzeć ją także i tutaj. Oczywiście nie zabraknie pamiętnych scen na karuzeli czy w budce telefonicznej. Boston, strefa kwarantanny. Czas akcji przyspiesza i kamera przybliży nam wydarzenia z tzw. bostońskiej strefy kwarantanny, miejscu bezpiecznym od zarażonych. To tutaj oprócz Joela poznamy kilka kolejnych postaci. Będą to m.in. Tess, czyli wspólniczka głównego bohatera trudniącego się najróżniejszymi szemranymi aktywnościami, oraz Marlene, przywódczynię tzw. świetlików, antyrządowej paramilitarnej organizacji mającej na celu stworzenie szczepionki przeciwko zarazie. W grze rzecz jasna na tym etapie spotkaliśmy trochę więcej postaci, jednak póki co nie uzyskaliśmy potwierdzenia, czy znajdą one swoje miejsce także w serialu. Niemniej, porównując ponownie ujęcia, nie możemy przejść obojętnie nad dokładnością, z jaką HBO dba o wierność adaptacji. Co ciekawe, w telewizyjnej wersji pojawi się także wybuch zorganizowany przez wspomniane wcześniej świetliki. Za murem. Po tym jak Marlene zleca Joelowi i Tess eskortę Ellie, cała trójka opuszcza bezpieczne siedlisko i wyrusza w głąb zniszczonego Bostonu. Ich celem jest odstawienie dziewczyny do budynku Kapitolu. Po drodze oczywiście napotkają liczne przeszkody, zaczynając od natknięcia się na patrol rządowej organizacji Fedra, dzięki czemu bohaterowie dowiedzą się, dlaczego Ellie jest tak wyjątkowa. Wyeliminowanie wartowników nie sprawi jednak, że protagoniści będą mogli odetchnąć. Kolejne patrole niezwłocznie rzucą się w pościg, przez co nasza trójka będzie zmuszona do ukrywania i wybrania ryzykownej drogi przez zawalający się wieżowiec, w którym prawdopodobnie jak w oryginale dojdzie do pierwszych konfrontacji z klikaczami, czyli szeregowymi przeciwnikami znanymi z gry. Kolejny przystanek to walka z hordą zainfekowanych w muzeum. Gra pozwalała na ciche wyeliminowanie większości przeciwników, jednak koniec końców dochodziło do otwartej potyczki. Tutaj zdaje się, że otrzymamy identyczny zwrot akcji. Niebywałą ciekawostką, jaką z pewnością wyłapią weterani gry, są bliźniacze ujęcia, jakie pojawiają się w obu produkcjach. Miasto Billa.
Po dramatycznych wydarzeniach w budynku Kapitolu nasi bohaterowie decydują się znaleźć siedzibę świetlików i kierują swoje kroki na zachód, by uzyskać pomoc od Billa, czyli starego znajomego Joela. Póki co HBO nie upubliczniło wielu fragmentów z tego etapu wędrówki, jednak bezsprzecznie znajdzie się on w serialu. Co więcej, wychwyciłem kilka ciekawych scen, o których opowiem w dalszej części materiału. Wspomnę jeszcze o konfrontacji z Bloaterem, po naszemu Purchlakiem. W grze mieliśmy okazję sprawdzić się z nim w walce mniej więcej w połowie tego rozdziału. Najnowszy trailer pokazuje nam tego behemota, więc i tutaj bohaterowie natkną się na tego przeciwnika. Otwartą kwestią pozostaje, na jakim etapie opowieści to nastąpi. Pittsburgh i przedmieścia. Z racji tego, że ponownie nie mamy zbyt wielu fragmentów serialu obejmujących ten rozdział opowieści, postanowiłem zawrzeć je w jednym akapicie. Wiedzieć jednak musicie, że w grze dzieje się tutaj sporo. Joel i Ellie, kontynuując drogę na zachód, docierają do Pittsburgha. Tutaj napotkają zasadzkę zorganizowaną przez grupę tzw. łowców, których nazwa wzięła się właśnie od polowań na podróżników w celu pozyskania ubrań oraz żywności, przy okazji pozbywając się poprzednich właścicieli w brutalny sposób. Po krwawej konfrontacji protagoniści muszą przedrzeć się przez kontrolowane tereny, niejednokrotnie uszczuplając szeregi adwersarzy. Następnie na drodze naszych bohaterów stanie rodzeństwo Henry oraz Sam, z którymi oboje nawiążą krótkotrwały sojusz. Dzięki czemu grupa odwiedzi kilka ciekawych miejsc na przedmieściach, jak choćby kanały ściekowe, gdzie w grze mieliśmy okazję poznać dość wzruszającą historię pewnej rodziny. Lakeside Resort. Kolejne fragmenty, jakie udało mi się rozpoznać, przedstawiają wydarzenia z jednego z ostatnich aktów opowieści. Akcja przenosi się w okres zimowy, kiedy to Ellie w poszukiwaniu zapasów natknie się zapewne na Davida oraz jego grupę, co jak wiemy będzie miało dramatyczne skutki, kiedy z początku wydający się przyjaznym nieznajomy okaże się hersztem bandy kanibali. Tutaj mała ciekawostka. Na tym ujęciu możemy rozpoznać Troya Bakera, czyli aktora, który oryginalnie użyczał głosu oraz ruchów postaci Joela w grze. Z pewnością jego obecność na ekranie ucieszy niejednego fana. Na koniec pozostawiłem dwa wątki, które wręcz wymagają szerszego omówienia. Mowa oczywiście o dodatkowych, jakie pojawią się w opowieści względem oryginału, oraz tych, które wydają się być pominięte. Pamiętajcie proszę jednak, że ta interpretacja powstała z mojego punktu widzenia i jest oparta na znajomości obu gier z serii oraz dostępnych materiałach opublikowanych przez HBO. Zacznijmy może od rzeczy brakujących. Póki co nie udało mi się wyłapać wielu scen, które dzieją się w trakcie wędrówki bohaterów między wydarzeniami w Pittsburghu a spotkaniem z Davidem. Chodzi mi konkretnie o wizytę na uniwersytecie, czy wizyta u Tomiego na Tamie. Jasne, rozumiem, że niekoniecznie twórcy chcieli ujawniać wszystkie karty już teraz, jednak wydaje mi się, że absencja tych wątków warta jest odnotowania. Co natomiast dodatkowego twórcy postanowili zamieścić w serialu? Na szczęście fani znajdą tutaj całkiem sporo nowości. Zacznę może od Ellie, bo jedną z większych niespodzianek zdaje się być fakt, że poznamy jej matkę, Annę. A jeszcze bardziej interesującym jest to, że jej rolę powierzono Ashley Johnson, czyli aktorce, która oryginalnie odtwarzała rolę dziewczyny. Prawdopodobnie odbędzie się to na zasadzie retrospekcji, ale dwa krótkie klipy, jakie udało mi się wychwycić, nie zapowiadają wesołej historii. Pierwszy to ujęcie pokazujące prawdopodobnie narodziny Ellie, drugie natomiast przedstawia Annę, zdaje się będącą w niewoli, na ułamek sekundy przed wybuchem. Przyznacie, że ciężko wysnuć z tego jakieś konkretne wnioski, jednak zapowiada się to dość intrygująco. Kolejny nowy wątek historii to przybliżenie związku Billa z Frankiem. W grze nie udało nam się spotkać obu postaci żywych. Przyjaciel Joela jedynie wspomniał, że pokłócił się ze swoim partnerem i ci rozstali się w dość napiętej atmosferze. A w momencie, kiedy bohaterowie docierają do domu, w którym miał zamieszkiwać Frank, znajdują już tylko jego ciało. Popełnił on samobójstwo po tym, jak został ugryziony przez klikacza. Serial zaserwuje nam zatem wgląd w wydarzenia sprzed gry i sądząc z udostępnionych fragmentów poznamy opowieść od chwili ich pierwszego spotkania aż do pewnej dramatycznej nocy. Moją szczególną uwagę przykuło to ujęcie. Widzimy tutaj zupełnie nową postać w uniwersum. Oto Caitlin. Jak donoszą oficjalne materiały prasowe, jest to bezwzględna przywódczyni grupy rewolucjonistów z Kansas City.
Oznacza to, że historia zostanie rozbudowana o całkowicie nowy wątek, który okaże się prawdopodobnie dość ważny dla całej opowieści, a to przez fakt, iż pojawienie się w kilku odcinkach postaci granej przez Melanie Lynskey potwierdził sam Neil Druckmann. Jeszcze tylko szybko wspomnę o 3 wątkach, które pojawiły się w ostatnich zwiastunach, a które nie do końca byłem w stanie dopasować do oryginalnej historii. Pierwszy to uwięziona Ellie. Jedyne, z czym mi się to kojarzyło, to moment pochwycenia bohaterki przez grupę Davida. Jednak to działo się zimą, a tutaj odgrywana przez Bellę Ramsey postać raczej nie nosi ciepłej odzieży. Możliwe więc, że jest to jakiś dodatkowy fragment. Drugi motyw to rozmowa z tą dwójką. Jestem pewien, że jest to zupełnie nowy epizod na ścieżce naszych protagonistów i coś mi instynkt podpowiada, że ten wątek zastąpi spotkanie z Tomim w Leśnych Ostępach. Oczywiście wolałbym się mylić, ale to zweryfikujemy już po premierze serialu. Trzeci i ostatni to ta grupa jeźdźców. Przewijali się oni w zasadzie od pierwszych zapowiedzi, ale nijak nie jestem w stanie rozpoznać ich bez dodatkowych informacji. Początkowo myślałem, że to wspominana już kilkukrotnie grupa kanibali, jednak bardziej skłaniałbym się ku jakiemuś nowemu wątkowi. Cóż, czas pokaże. Celowo nie odnoszę się do szeroko komentowanej kwestii obsady, bo to jest temat raczej osobliwy i każdy fan widziałby w konkretnej roli kogoś innego. Ze swojej strony powiem tylko tyle. Swoje wyobrażenia każdej postaci posiadam, nie do końca zgadzam się z każdym wyborem aktora, niemniej daleki jestem od skreślenia produkcji, dopóki nie będę mógł sam ocenić finalnego rezultatu. Trzymam kciuki. I tak wygląda moja analiza dostępnego materiału. Jako fan serii liczę na mocne widowisko i nie spodziewałbym się jakichś wielkich niespodzianek. Aczkolwiek miło byłoby zobaczyć motywy wplecione z dwójki, gry oczywiście, bo jak wiemy część wydarzeń z tamtej odsłony działa się równolegle do wydarzeń z pierwszej. Kto wie, może zobaczymy, kto odtwarza rolę Abby. Swoją drogą, jeśli jesteście ciekawi, to na moim głównym kanale przygotowałem montaż scenek z 1 oraz 2, tak by dostarczyć całkowitą historię Joela i Ellie opiewającą wydarzenia z pierwszej części gry. Link teraz znajdziecie na ekranie. A jeśli lubicie opowieści z dreszczykiem, to gorąco zachęcam do sprawdzenia mojego ostatniego materiału o Resident Evil 4 Remake. Podejrzewam, że znajdziecie tam kilka ciekawych informacji. Ja jestem Adam, dzięki serdeczne za obejrzenie materiału aż do tego momentu i widzimy się za chwilę.